Cześć kochani, jak zwykle serdecznie Was witam. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Nowy pomysł, nowe tematy, ale ciągle o zdrowiu, bo kanał poświęcony jest zdrowiu. O czym dzisiaj? Posłuchajcie, to co jest tutaj napisane oczywiście, niebezpieczny tłuszcz, czyli chodzi o tak zwany tłuszcz wewnętrzny, visceralny albo inaczej trzewny. Generalnie oczywiście wiąże się to z problemem otyłości. To jest przekleństwo już XX i XXI stulecia, czyli przekleństwo krajów, państw cywilizowanych. Niejednokrotnie to słowo cywilizacje to wzbudza we mnie taki rodzaj ironicznego śmiechu, sarkazmu wręcz, bo cóż to za cywilizacja, która wytworzyła tyle po prostu chorób, ponad 70 chorób. Otyłość też już jest klasyfikowana jako choroba w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 i ICD-11. Oczywiście otyłość jest przyczyną wielu innych chorób, a raczej to inne choroby są przyczyną otyłości i to jest, słuchajcie, takie błędne koło. I tak prawdę mówiąc, dzisiaj już doszliśmy do tego, że otyłość można zwalczać, a jakżeż nie. To jest bardzo prosty sposób. Między innymi powstała chirurgia metaboliczna. Chirurgia metaboliczna, czyli bariatria, czyli coś, co polega na tym, żeby wyciąć kawał zdrowego żołądka, tam, gdzie są substancje, gdzie są wytwarzane substancje powodujące poczucie głodu. No i żeby tych substancji nie było, to trzeba wyciąć kawał tego żołądka z tymi miejscami, z tymi, powiedzmy, em, usunąć te mechanizmy wszystkie, czujniki, że tak powiem, głodu. No i stłucz pan termometr, byś pan miał gorączki, sprawa załatwiona, ale nikt nie mówi o tym, że bariatria wymaga zarówno od przyszłego pacjenta wyrzeczeń, jak i późniejszego, byłego pacjenta masy wyrzeczeń. Mniejsza z tym. Natomiast posłuchajcie, otyłość nam się kojarzy zazwyczaj, wiecie, z taką potężną sylwetką i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie tutaj pokazywałem różne, powiedzmy, jak wygląda szkielet każdego człowieka i obrośnięty albo takim mięskiem, albo takim, albo takim, albo takim, znaczy mięskiem, no niekoniecznie akurat mięśniami też i tłuszczem i tak dalej. I zazwyczaj nam się to kojarzy, ta otyłość z problemem tylko czyste, stricte kosmetycznym, no nieładnie, takie brzuszydło i tak dalej. Ledwie się ruszamy, problem z oddychaniem, z każdym wysiłkiem fizycznym, ale są również otyli ludzie bardzo szczupli. Jak to, jak to otyli szczupli? Tak, bo jest tak zwana otyłość wewnętrzna, czyli visceralna, czyli trzewna i ten tłuszcz wewnętrzny, czyli visceralny, czyli trzewny, jest bardzo niebezpieczny. To często jest nasz zabójca, ukryty wewnątrz nas zabójca i o tym dzisiaj będziemy mówić. I w związku z tym pozwolę sobie udostępnić ekran, bo znowu przygotowałem Wam specjalną prezentację. Sekundka. Tryb pełnego ekranu. I dobrze, i po prostu jedziemy. Jak zwykle, oczywiście w takich przypadkach, hasło z ludźmi dla ludzi poprzez ludzi i tłuszcz, temat nasz tłuszcz wewnętrzny, bardzo poważne zagrożenie zdrowia. Pomówimy o tym, co to takiego jest, jakie zagrożenie powoduje, jakie choroby powoduje, dlaczego i jak można się nadmiaru tego tłuszczu pozbyć. Bo on tak prawdę mówiąc jest bardzo zły, ale nie do końca. Odrobinkę tego tłuszczyku trzeba mieć, jak zawsze zresztą. Więc jedziemy dalej. A więc kochani, czym jest ten tłuszcz wewnętrzny? No, widzicie tutaj nasze narządy wewnętrzne i tutaj te żółte pola to jest właśnie ten tak zwany visceral fat, czyli tłuszcz wewnętrzny. Wszystkie te narządy są oplecione tym tłuszczem wewnętrznym. A więc tłuszcz wewnętrzny, czyli tłuszcz trzewny, inaczej visceralny, znajduje się głęboko w jamie brzusznej i w przeciwieństwie do tłuszczu podskórnego, który znajduje się tuż pod skórą,
tłuszcz trzewny otacza ważne narządy wewnętrzne, takie jak wątroba, trzustka, jelita, ale też serce, a więc widać, tutaj jest wątroba, nerki, inne narządy i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, jakie są funkcje tego tłuszczu? Przede wszystkim ten tłuszcz chroni nasze narządy. Działa jak, po pierwsze jak poduszka amortyzująca, chroniąca przed urazami mechanicznymi, fajnie jest, ale też słuchajcie, jest to funkcja ochronna przed kwasami, bo gdyby nie ten cienka warstewka tego tłuszczyku, to byśmy po prostu byli narażeni na bezpośrednie oddziaływanie różnych chemicznych substancji, które wnikają do naszego organizmu wraz z tym, co jemy. Przepraszam, nie z pokarmem, nie z pożywieniem, nie z odżywianiem się, ale z tym, co jemy, to, co wkładamy do naszych ust, w tym, co pijemy, czym oddychamy i tak dalej, co wchłaniamy również przez skórę. I ta cienka warstewka ma nas chronić. Natomiast jednocześnie jest to rodzaj takiego wysypiska śmieci, gdzie kiedy nerki, wątroba nie są w stanie tych wszystkich chemicznych śmieci usunąć, to jest to kumulowane właśnie w tym tłuszczu wewnętrznym. Ale jeszcze o tym będziemy mówić. Dalej. Tłuszcz wewnętrzny stanowi izolację termiczną, czyli pomaga w utrzymaniu stałej temperatury ciała, działający jak izolator cieplny. Jest też magazynem energii, służy jako rezerwuar energii, który organizm może wykorzystać w sytuacjach niedoboru kalorycznego, czyli zacząć spalać ten tłuszcz. Dalej. Pełni funkcje metaboliczne, a więc odgrywa rolę w metabolizmie lipidów i węglowodanów, wpływając na poziom glukozy we krwi i wrażliwość na insulinę. I po piąte, tłuszcz wewnętrzny zajmuje się wytwarzaniem hormonów. Wydziela różne tak zwane adipokiny, między innymi leptynę, adiponektynę. Adiponektynę już znacie doskonale, bo kilka audycji było poświęconych temu hormonowi, temu cudownemu hormonowi. Oraz wydziela cytokiny prozapalne, na przykład TNF-alfa, czyli Tumor Necrosis Factor, czyli czynnik martwiczy guza nowotworowego, albo tak zwane interleukiny, na przykład interleukina i IL-6, które regulują procesy zapalne i metaboliczne. I tłuszcz wewnętrzny, tak jak już mówiłem, oplata i przerasta wszystkie nasze narządy wewnętrzne. Jelito, serce, nerki, płuca, wątrobę śledzionę. Widzimy tutaj ten tłuszczyk wisceralny wewnątrz w głębi brzucha. Tu jest serce zdrowe, czyściutkie, już otłuszczone. A tu tak prawdę mówiąc, serce po pierwszym, ostatnim zawale, chyba dwukrotnie w różnych audycjach nawet pokazywałem ten slajd, po pierwszym, ostatnim zawale, czyli już następne zawały się nie wydarzyły, tu nawet nie widać, gdzie jest to serce. To jest sam po prostu tłuszcz obrośnięte ten mięsień sercowy obrośnięty tłuszczem. I nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tej wewnętrznej niebezpiecznej, czyli wisceralnej trzewnej, bez wyrównania odczynu pH, czyli bez likwidacji ogólnoustrojowej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Starzy bywalcy znają doskonale już ten termin, masę audycji na ten temat robiłem, czyli nie jest możliwe bez odkwaszenia organizmu. Kwasy to są toksyny, to są chemiczne śmieci. I tak jak mówiłem, ten tłuszcz jest rodzajem takiego wysypiska chemicznych śmieci. Komórki tłuszczowe rozrastają się, żeby wchłonąć te po prostu toksyny i żeby zabezpieczyć inne narządy przed bezpośrednim działaniem tych toksyn. Ale tym niemniej w tym tłuszczu dzieją się po prostu zachodzą różnego rodzaju po prostu reakcje. I w związku z tym ten tłuszcz staje się jakby takim miejscem, w którym powstają potężne stany zapalne. Wyobraźmy sobie śmietnik osiedlowy, do którego ludzie w piątek, w sobotę, w niedzielę wyrzucają śmieci. Akurat w piątek, może rano MPO przyjechało, samochód przyjechał, zabrał te śmieci, przywiózł czysty, pusty śmietnik. Wieczorem, w piątek, w sobotę, w niedzielę dołożyliśmy wszyscy. Jest upalny lipcowy dzień, czy sierpniowy, tak jak pogoda w tej chwili, upały. Wszystko to gnije. Tam jest zbiorowisko bakterii, różnych po prostu. Dzieje się tam w ogóle pełnia katastrofy, destrukcja, wszystko to się rozkłada. Tymczasem, jeżeli mówimy o tym tłuszczu wewnętrznym, to nie mówimy w tym momencie o żadnym śmietniku,
fizycznym, mechanicznym, tylko to, co się dzieje w naszym organizmie, w naszych trzewiach. I teraz popatrzmy, dlaczego ten nadmiar tłuszczu wewnętrznego jest tak niebezpieczny? Dlatego, że jeszcze raz powtórzę, magazynuje i wytwarza toksyny, hormony, substancje wywołujące stany zapalne i dlatego jest to nasz ukryty zabójca. Słuchajcie, to jest drastyczne zdjęcie. Nie wiem, czy kiedykolwiek żeście widzieli. Tu jest akurat jeden z chirurgów amerykańskich. Kiedyś czytałem ciekawy bardzo artykuł, między innymi chyba autorstwa właśnie tego pana, który pokazuje po prostu ten tłuszcz wewnętrzny. Tu jest akurat też, no chyba nie wiem, czy to tomografem to było zrobione, czy czymś innym, a tutaj po prostu sekcja zwłok. Kobiety, zdaje się, że to była kobieta, która po prostu zmarła na zawał, no i zobaczcie, co to jest, przecież to jest po prostu przerażające. I teraz tutaj trzeba od razu powiedzieć, bo się kojarzy nam, aha, no to w takim razie to jest ten tłuszcz, to jest bardzo niebezpieczne, ale mnie jestem w miarę szczupły, czy szczupła, mnie to nie dotyczy. Nie. Właśnie ten tłuszcz wewnętrzny występuje coraz częściej u osób także szczupłych, wywołując cały szereg chorób. Zobaczcie, tutaj kilka tych fotografii. Czy ten człowiek jest otyły? Nie widać. No, drobinka brzuszeczka. Akurat 3 miesiące i nie ma tego brzucha. Tutaj to samo. No, czy tego faceta, o tym facecie można powiedzieć, że on jest otyły? Może ma lekką nadwagę i sprawa załatwiona, ale zobaczcie, że on wykonał nad sobą pewną pracę, coś zrobił i w ciągu kilku miesięcy doszedł do bardzo ładnej sylwetki. Ale tu już nie chodzi o sylwetkę, tu chodzi o zdrowie. Pozbył się nadmiaru tłuszczu wewnętrznego, tak samo jak na przykład tutaj ten człowiek na ostatniej fotografii. Ten brzuszek, to jest tutaj się mieści tłuszcz wewnętrzny. Nikt nie powie, że to jest facet otyły, kompletnie, że to jest człowiek otyły. A jednak 3 kilogramy tłuszczu poleciało. Jakiego tłuszczu? Nie zewnętrznego, tylko wewnętrznego, trzewnego, czyli inaczej visceralnego. I teraz, dlaczego ten nadmiar tłuszczu wewnętrznego jest niebezpieczny? Dlatego, że powoduje zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, przyczynia się do miażdżycy, naciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. O wieńcówce jeszcze będę mówił. Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca. Dalej, doprowadza do cukrzycy typu 2, bo prowadzi do insulinooporności, co zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. Też będziemy o tym mówić. Jest powodem powstania stanów zapalnych, ponieważ wydziela cytokiny prozapalne, co prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego. Przepraszam, pozwolę sobie. Jest ten tłuszcz wewnętrzny nadmiary przyczyną dyslipidemii, czyli rozchwiania tłuszczów w organizmie, czyli zwiększa poziom niebezpiecznych triglicerydów, czyli inaczej trójglicerydów i cholesterolu LDL, czyli lipoproteiny niskiej, małej gęstości, a zmniejsza poziom cholesterolu HDL, czyli lipoproteiny wysokiej gęstości. Oczywiście ja tutaj nie nazywam tych obu cholesteroli złym cholesterolem LDL i dobrym cholesterolem HDL, bo to jest zupełnie, to są w ogóle dziwaczne w ogóle pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że nawet ten zły tak zwany cholesterol LDL, on nas broni, bo jeżeli mamy problem z naczyniami krwionośnymi, które ulegają mikropęknięciom, a dlaczego? Dlatego, że organizm nie jest zapatrowany w kwasy tłuszczowe omega-3, witaminę A, witaminę C, w krzem, silicjum. W związku z tym nie jest produkowany w organizmie, nie, nie jest wytwarzany w organizmie na odpowiednim poziomie kolagen, który wzmacnia te naczynia, a my składamy się tak prawdę mówiąc z kolagenu, nie ma z czego produkować tego kolagenu, to te naczynia, słuchajcie, można, przepraszam za to wyrażenie, ale tak jakby parcieją, jak opona po wielu latach, jak wąż ogrodowy, potrafi parcieć i zaczyna pękać i przeciekać w wielu miejscach. I wówczas włącza się cholesterol LDL, który zalepia te po prostu otworki, te pęknięcia, ale z drugiej strony, jeżeli nie dostarczamy antyoksydantów, to wolne rodniki atakują ten LDL cholesterol, on się utlenia
i produkty, dopiero produkty utleniania LDL cholesterolu, a nie sam cholesterol LDL jest tak zwany, jest złym cholesterolem. Dalej. Tłuszcz wewnętrzny prowadzi do stłuszczenia wątroby, zapalenia wątroby, marskości. Pokażę wam później na slajdach, o co chodzi. Następuje zwiększone ryzyko nowotworów. Dlaczego? Dlatego, że przewlekły stan zapalny i hormonalne dysregulacje zwiększają ryzyko pewnych nowotworów, na przykład raka jelita grubego. A to jest w tej chwili w Polsce, zwłaszcza wśród mężczyzn, to jest plaga. Dalej, następują zaburzenia hormonalne, dlatego że tłuszcz wewnętrzny wpływa na funkcje endokrynologiczne, prowadząc do zaburzeń hormonalnych. Ten tłuszcz wewnętrzny staje się tak jakby dodatkowym gruczołem wydzielania dokrewnego wewnętrznego. Dalej ten tłuszcz wewnętrzny przyczynia się do zwiększonego ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, a więc przewlekły stan zapalny i insulinooporność zwiększają ryzyko takich chorób jak na przykład choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienia rozsianego, czyli sklerozis multiplex, choroba Sjogrena i wielu innych. A więc o co chodzi z tym tłuszczem? Co my mamy robić? Otóż chodzi o regularne monitorowanie poziomu tłuszczu trzewnego. Dobrze byłoby mierzyć go co pewien czas, zaraz powiemy coś na ten temat, i utrzymywać go w normie. I to jest kluczowe dla zachowania zdrowia i zapobiegania wielu poważnym chorobom. A więc zobaczmy tutaj na ilustracjach ten visceral fat, to jest właśnie ten tłuszcz wewnętrzny. Tu jest cienka ewentualnie warstewka tłuszczu tak zwanego podskórnego, ale najgorszy jest właśnie ten tłuszcz po prostu wewnętrzny. I teraz popatrzcie tutaj na tę ilustrację. Otóż z tłuszczem wewnętrznym są powiązane pewne mechanizmy, dlatego że następuje tak zwana zwiększona lipoliza, czyli wytwarzanie dodatkowych ilości tłuszczu, dlatego że tłuszcz trzewny jest bardziej aktywny metabolicznie niż tłuszcz podskórny, co prowadzi do zwiększonego uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych, WKT, wolne kwasy tłuszczowe, i te wolne kwasy tłuszczowe później, na co się zamieniają? Na ten właśnie tłuszczyk, który się nam osadza na pupie, na udach, na podbródku, na piersiach, na brzuchu i tak dalej. Dalej następuje zmniejszenie wydzielania adiponektyny. Ci z was, którzy wysłuchali już audycji na temat adiponektyny, już doskonale wiedzą, że im niższe jest pH organizmu, czyli pH porannego moczu, to pokazuje, obniża się na przykład na 5,2, 5,8, 5, to również obniża się poziom adiponektyny, hormonu, i to powoduje, że ten niski poziom adiponektyny, który jest częsty przy nadmiarze tłuszczu trzewnego, zmniejsza wrażliwość na insulinę, czyli obniża się, mamy do czynienia ze zjawiskiem ze zjawiskiem zmniejszenia insulinowrażliwości, czyli ze zjawiskiem zwiększenia insulinooporności. Dalej następują stany zapalne. I ten chroniczny stan zapalny wywołany przez tłuszcz trzewny, przez substancje, które są zawarte w tłuszczu trzewnym, wpływa na działanie insuliny i prowadzi do uszkodzenia komórek beta-trzustkowych, czyli komórek, które wytwarzają po prostu insulinę i zaczynają się po prostu schody. W jaki sposób można mierzyć poziom tłuszczu wewnętrznego? No na przykład mierzyć sobie co 2, co 3 dni na przykład obwód talii. Ale pytanie, czy my tak dokładnie zmierzymy w tym samym miejscu? Można obliczać stosunek talii do bioder, czyli najpierw pomiary, później jakieś tam powiedzmy obliczenia króciutkie. Dalej, można dokonywać pomiaru grubości fałdu skórnego. Można skorzystać z tomografii komputerowej. Kochani, ja tego kompletnie nie polecam, dlatego że kto z was będzie w stanie to robić i robić to dokładnie i z dużą dozą prawdziwości, że tak powiem, prawidłowych odczytów. My robimy zupełnie inaczej i to polecam. Proste urządzenie, można je kupić powiedzmy w internecie w granicach gdzieś tak w granicach 450, może do 550 zł, trzeba poszukać. Omron BF 511, stajemy bosymi stopami, bierzemy w ręce, kilka parametrów się zadaje, a to więc tam wiek, płeć, wzrost, sprawa załatwiona i wychodzą nam pomiary, nie tylko tłuszcz trzewny, ale
BMI, czyli Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, plus poziom tłuszczu całkowitego, tłuszczu wewnętrznego oczywiście, zapotrzebowanie na kilokalorie i poziom mięśni, chodzi o mięśnie tak zwane szkieletowe, bardzo ważne, ale jeszcze o tym może kiedyś będziemy mówić. I jakie są w tej chwili normy fizjologiczne tego tłuszczu wewnętrznego? Popatrzcie, jeżeli wyjdzie nam wartość 2 do 4, to jest wartość prawidłowa, ale 5 do 9 jest zawyżona i tu uwaga, jeżeli nawet kupicie takie urządzenie, to po prostu w instrukcji obsługi będzie, że wartość prawidłowa to jest od 1 do 9. Nie. Wartość fizjologiczna to jest 2,4, natomiast 1,9 to jest po prostu, słuchajcie, to są wartości statystyczne, czyli iluś tam ludzi przebadano, aha, średnio wyciągnięto 1,9, na przykład jedynka, to jest za mały poziom, 0 to jest w ogóle fatalnie, zwłaszcza w przypadku dziewczyn, bo jeżeli, miałem takie przypadki, jeżeli na przykład przychodzi dziewczyna 19, 18, 20 lat, staje na analizator i wychodzi na to, że ma 0 tłuszczu wewnętrznego, czyli w ogóle jest wychudzona bardzo, to wiecie, jakie moje było pierwsze pytanie? Słuchaj, proszę pani, czy nie ma pani przypadkiem problemu z miesiączkami? No tak, właśnie mam i tak dalej, i tak dalej. I z czego to wynika? Z tego, że tego tłuszczu wewnętrznego trochę trzeba mieć, ale on się ma mieścić między 2 i 4. 10-14 poziom wysoki, 15-30 bardzo wysoki, a więc znowu visceral fat, no więc to jest ten tłuszcz wewnętrzny i tak dalej, i tak dalej. Tu pokazany jest oczywiście żołądek i tak dalej. Więc tak to wygląda. Natomiast w jaki sposób tłuszcz trzewny przyczynia się do powstawania miażdżycy? Po prostu tu na ilustracji jest pokazany układ. Czysta tętnica zaczyna coś tam powstawać, a więc już być może nastąpiło jakieś drobne pęknięcie, odkładają się warstwy cholesterolu i tak dalej, on się zaczyna utleniać, w końcu dochodzi do powstawania, bardzo silnego powstawania tak zwanej blaszki miażdżycowej, światło naczynia jest zupełnie zamknięte. A więc po pierwsze, w jaki sposób przyczynia się tłuszcz trzewny do miażdżycy? Powstają stany zapalne. Tłuszcz trzewny wydziela cytokiny prozapalne, o których ja już mówiłem, a więc tumor necrosis factor alfa, czyli czynnik martwicy guza nowotworowego, wywołując interleukina 6, wywołujące stany zapalne w organizmie. Powstaje przewlekły stan zapalny, który prowadzi do uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych. Uszkodzenie, co sprzyja powstawaniu blaszczek miażdżycowych. No w jaki sposób, jeżeli jest uszkodzone naczynko, o czym ja już mówiłem wcześniej, to pojawia się LDL, wątroba zwiększa wytwarzanie LDL-u, cholesterolu, żeby pozałatać te wszystkie otwory, te dziury, te pęknięcia. Przepraszam za moje tutaj takie kolokwializmy, ale mówimy prostym, zwykłym językiem, nie musimy używać tutaj jakiegoś języka naukowego i sprawa załatwiona. Później ten LDL się utlenia i zaczynają być problemy. Dalej, powstaje insulinooporność. Tłuszcz trzewny powoduje insulinooporność, która zwiększa ryzyko miażdżycy. Insulinooporność wpływa na metabolizm lipidów, czyli tłuszczowców, i glukozy, czyli cukru prostego, który odżywia między innymi nasz mózg, dzięki któremu w ogóle żyjemy. To jest nasza energia, to nasze paliwo, ale są problemy z metabolizmem między innymi glukozy, co przyczynia się do uszkodzenia naczyń krwionośnych. I znowu następuje dyslipidemia, czyli rozchwianie między trójgliceradami, cholesterolem, LDL, HDL i tak dalej. Nadmiar tłuszczu trzewnego wpływa na poziom lipidów we krwi, zwiększa stężenie trójglicerydów i cholesterolu LDL, o czym ja już mówiłem wcześniej, jednocześnie obniżając poziom cholesterolu HDL, lipoproteiny wysokiej gęstości. I te zmiany lipidowe sprzyjają osadzaniu się utlenionego cholesterolu w ścianach tętnic, co prowadzi do tworzenia się po prostu blaszek miażdżycowych. Dalej, tłuszcz trzewny przyczynia się do nadciśnienia. Zwróćcie uwagę, tutaj na tej pierwszej ilustracji mamy układ, kiedy jest normalnie, po prostu krew przez naczynie przechodzi bez problemu. Później pojawiają się stany przedciśnieniowe, a później hypertension, czyli nadciśnienie, bo następuje zawężenie naczyń krwionośnych i ta krew przeciska się z dużą po prostu trudnością i sprawa załatwiona. A więc mamy przede wszystkim, powstaje stres oksydacyjny,
oksydacja, czyli utlenianie, spalanie, czyli tłuszcz trzewny zwiększa produkcję reaktywnych form tlenu, ROS, czyli wolnych rodników tlenowych, co prowadzi do stresu oksydacyjnego. Dlaczego? Chodzi o to, że zostaje utleniony przez te wolne rodniki, reaktywne formy tlenu, ROS, wolne rodniki tlenowe, zostaje utleniony, spalony LDL-cholesterol, czyli mamy do czynienia z produktami utleniania tego cholesterolu i w efekcie ten stres oksydacyjny uszkadza naczynia krwionośne, narasta ta blaszka miażdżycowa, powoduje w związku z tym ich sztywność, co podnosi ciśnienie krwi. Dalej, układ renina i angiotensyna. Otóż tłuszcz trzewny wpływa na system renina, angiotensyna, aldosteron, czyli RAAS, czyli RAAS, który reguluje ciśnienie krwi. Zwiększona aktywność RAS prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych i zatrzymania sodu w organizmie, co podnosi ciśnienie krwi. I trzeci punkt, endotelina. Otóż, słuchajcie, tłuszcz trzewny zwiększa produkcję takiej tak zwanej endoteliny, czyli substancji powodującej skurcz naczyń krwionośnych, co przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego. I teraz zobaczcie, jak to jest wszystko powiązane. To jest wszystko powiązane z zakwaszaniem organizmu, bo jeżeli rośnie zakwaszenie organizmu, czyli spada pH, czyli zakwaszenie rośnie, coraz więcej jest jonów wodorowych, czyli protonów wodorowych, spada poziom adiponektyny, a adiponektyna działa na śródbłonek naczyń krwionośnych w taki sposób, że ten śródbłonek naczyń krwionośnych, czyli endotelium, powoduje rozszerzanie się, znaczy powoduje wydzielanie tlenku azotu NO i ten tlenek azotu NO jest tak zwanym wazodilatatorem, czyli powoduje rozszerzanie się naczyń krwionośnych. I zobaczcie, co się dzieje. Rośnie nam poziom zakwaszenia, czyli pH spada, spada nam poziom adiponektyny, nie wydziela się tlenek azotu NO z endotelium, czyli ze śródbłonka naczyń krwionośnych, natomiast wydziela się endotelina w tłuszczu trzewnym i zamiast rozszerzenia naczyń krwionośnych następuje zwężenie naczyń krwionośnych, co przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego. Dalej, jak tłuszcz trzewny przyczynia się do wieńcówki, czyli do korona, bo to jest od pojęcia coronary artery disease, przepraszam, tutaj język mi się czasami plącze, tego tekstu jest troszeczkę dużo. I teraz jest sprawa taka, że, a więc wieńcówka, czyli choroba niedokrwienna serca. Zobaczcie znowu, tutaj dochodzi właśnie do choroby wieńcowej serca, czyli najpierw angina pectoris i oczywiście atak serca, heart attack. Więc dlatego, że dochodzi do silnego zacieśnienia po prostu naczyń krwionośnych, krew nie dociera, jest niedotlenienie, no i sprawa załatwiona. Czyli następuje zwiększone obciążenie serca. Nadmiar tłuszczu trzewnego zwiększa obciążenie serca, ponieważ serce musi pompować krew do większej ilości tkanki tłuszczowej. To prowadzi do przerostu mięśnia sercowego i zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Powstają stany zapalne i miażdżyca. Tłuszcz trzewny przyczynia się do miażdżycy poprzez stan zapalny i dyslipidemię. Miażdżyca tętnic wieńcowych ogranicza przepływ krwi do mięśnia sercowego, co prowadzi do choroby wieńcowej. Dalej, chodzi o czynniki również metaboliczne. Insulinooporność i dyslipidemia związane z nadmiarem tłuszczu trzewnego zwiększają ryzyko choroby wieńcowej. Wysoki poziom glukozy we krwi i nieprawidłowy profil lipidowy, czyli tłuszczowców, przyczyniają się do uszkodzenia naczyń wieńcowych. I tu mamy po prostu błędne koła, więc znowu zarośnięte naczynie krwionośne, nie dociera do serca odpowiednia ilość krwi, tlenu i sprawa jest załatwiona. I teraz, jak tłuszcz trzewny przyczynia się do insulinooporności? Czyli spada insulinowrażliwość, czyli zwiększa się insulinooporność. Więc czym jest ta insulinooporność? Ja już w kilku audycjach na ten temat mówiłem,
ale zawsze trafi się ktoś, kto po raz pierwszy jest na tym kanale, czy nawet Wam przyda się taka po prostu powtórka. A więc insulinooporność to stan, w którym komórki organizmu mięśniowe, tłuszczowe, wątrobowe, hepatocyty stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, hormonu odpowiedzialnego za regulację poziomu glukozy we krwi. I w odpowiedzi na insulinooporność, dlatego że przy danej dawce mięśnie kompletnie czy komórki tłuszczowe, wątrobowe nie reagują. Więc co robi trzustka? Zaczyna więcej produkować insuliny, co prowadzi do hiperinsulinemii, bardzo wysokich poziomów insuliny we krwi. Przepraszam, znowu sobie pozwolę. I teraz zobaczcie, jak wiele różnych jest chorób spowodowanych insulinoopornością. Wymienię tylko kilka. A więc na przykład policystyczne jajniki, stany zapalne wątroby, arterioskleroza, problemy z sercem, niski poziom dobrego, tak zwanego dobrego cholesterolu HDL, czyli lipoproteiny wysokiej gęstości, nadciśnienie chociażby, kardiomopatia i tak dalej, wysoki poziom, wzrost poziomu trójglicerydów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Różne tutaj po prostu problemy są. I teraz dalszy slajd, w jaki sposób tłuszcz trzewny przyczynia się do insulinoporności. A otóż następuje wydzielanie tak zwanych cytokin prozapalnych, czyli tłuszcz trzewny wydziela cytokiny prozapalne, o których ja już mówiłem, TNF-alfa, tumor necrosis factor i interleukina 6, które zakłócają sygnalizację insuliny w komórkach, prowadząc do insulinooporności. Nie ma zatrzymania. Nie ma sygnału, że już dość. Dalej, następuje zwiększona produkcja wolnych kwasów tłuszczowych. Nadmiar tłuszczu trzewnego uwalnia dużą ilość wolnych kwasów tłuszczowych do krwiobiegu. Te hamują działanie insuliny w mięśniach i wątrobie, co prowadzi do insulinooporności. Następuje stres oksydacyjny, dlatego że tłuszcz trzewny jest źródłem reaktywnych form tlenu, wolnych rodników ROS, które uszkadzają komórki, zakłócają działanie insuliny, o czym już mówiliście, wiecie o tym doskonale. Następuje funkcja adipokin. Otóż tłuszcz trzewny wydziela adipokiny, na przykład adiponektynę, która zwiększa wrażliwość na insulinę, ale w przypadku nadmiaru tłuszczu trzewnego, to jest taki paradoks adipokinowy, poziom adiponektyny jest obniżony z kolei, co sprzyja insulinoporności, bo wydawałoby się, no dobrze, jak tak dużo tego tłuszczu jest, to ten tłuszcz powinien zwiększać wydzielanie tej adiponektyny. Okazuje się, że wcale, że nie. Bo tam inne jeszcze są czynniki, które o tym decydują. Po prostu zakwaszenie, zatoksycznienie chemiczne organizmu. I tutaj właśnie tego typu objawy, które widzicie na zdjęciach, od razu świadczą o tym, że już mamy insulinooporność. A więc tu jest akurat szyja, dziwne takie coś, że się pojawia, jakieś przebarwienia i tak dalej. A więc to są pierwsze oznaki insulinooporności. I teraz jeżeli pojawia się insulinoporność, to ta z kolei się przyczynia do powstawania cukrzycy typu 2. Typu drugiego, bo jest cukrzyca typu pierwszego, która polega na tym, że wysepki beta-trzustkowe, wysepki Langerhansa w trzustce przestają wytwarzać insulinę. Tu jest troszeczkę inaczej. A więc popatrzcie, insulinooporność powstaje. I teraz, a więc zwiększona produkcja insuliny. Trzustka próbuje zrekompensować insulinooporność, produkując więcej insuliny. I przez pewien czas poziom glukozy we krwi może być kontrolowany poprzez insulinę. Ale z czasem następuje wyczerpanie komórek beta-trzustkowych, które wytwarzają insulinę. Z biegiem czasu te komórki odpowiedzialne za produkcję insuliny ulegają wyczerpaniu z powodu nadmiernej pracy, co prowadzi do spadku produkcji insuliny. I następuje hiperglikemia, czyli są dwa pojęcia: hiperglikemia i hipoglikemia. Hiper wysokie poziomy, hipo niskie poziomy. Hiperglikemia, kiedy trzustka nie jest w stanie produkować wystarczającej ilości insuliny, poziom glukozy we krwi wzrasta,
co prowadzi do hiperglikemii i diagnozy cukrzycy typu 2. I co dalej robimy? I dalej trzeba kupować, wiecie, te szczypawki i sobie do brzucha po prostu wszczekiwać insulinę i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj na przykład na ilustracji mamy normalny poziom glukozy we krwi. Tutaj powiedzmy te niebieskie fragmenciki to jest po prostu glukoza, te czerwone to są czerwone ciałka krwi, erytrocyty, a tu jest wysoki już poziom glukozy. Przepraszam, nie niebieskie, tylko żółte. Żółte to takie punkciki, to jest właśnie glukoza, a tutaj glukozy jest coraz więcej w tym strumieniu krwi i zaczynają być problemy. I teraz popatrzcie. Tłuszcz trzewny powoduje także stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby znane jest również jako tak zwana niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby. NAFLD. To stan, w którym dochodzi do nadmiernego odkładania się tłuszczu w komórkach wątroby, czyli hepatocytach. Przepraszam, że ja tutaj czytam taką angielszczyznę, stosuję, bo generalnie w wielu artykułach naukowych właśnie te skróty są stosowane, więc siłą rzeczy, no będziemy chyba do tego wracać, więc ponieważ to jest jakby pierwsza audycja na temat tego tłuszczu wewnętrznego, a w najbliższym czasie postaram się zrobić kilka audycji na bazie artykułów naukowych i tam te skróty mogą się po prostu pojawić. A więc zobaczcie, niealkoholowe stłuszczenie, znaczy choroba niealkoholowa stłuszczeniowa wątroby. Zdrowa wątroba i już wątroba stłuszczona. Dalej. Wolne kwasy, jak dochodzi, jaki jest mechanizm tego stłuszczenia? Wolne kwasy tłuszczowe, WKT, czyli nadmiar tłuszczu trzewnego uwalnia dużą ilość tych wolnych kwasów tłuszczowych do krwiobiegu. W rezultacie trafiają one do wątroby, gdzie są przekształcane w trójglicerydy, co prowadzi do ich nadmiernego odkładania się w hepatocytach, czyli komórkach wątroby. Dalej, pojawia się insulinooporność. Insulinooporność związana jest z nadmiarem tłuszczu trzewnego, zwiększa transport wolnych kwasów tłuszczowych do wątroby i stymuluje lipogenezę, czyli zwiększenie wytwarzania tłuszczu w wątrobie. Pojawiają się zaburzenia metaboliczne, cytokiny prozapalne wydzielane przez tłuszcz trzewny, a więc tumor necrosis factor i interleukina 6 zakłócają normalne procesy metaboliczne w wątrobie, sprzyjając akumulacji tłuszczu. I przy okazji przyjrzyjmy się tej ilustracji. Mamy zdrową wątrobę, pojawia się zwłóknienie, pojawia się marskość i na końcu ewentualnie rak. Chodzi o to, żeby przerwać te wszystkie po prostu procesy, żebyśmy mieli po prostu, kochani, zdrowe wątroby. Dalej. Tłuszcz trzewny zwiększa ryzyko nowotworów. Dlaczego? Dlatego, że dochodzi do uszkodzeń DNA, a więc przewlekły stan zapalny i stres oksydacyjny prowadzą do uszkodzeń DNA, które inicjują procesy nowotworzenia. Następują zmiany w mikrośrodowisku guza, a więc cytokiny prozapalne wpływają na to mikrośrodowisko nowotworowe, wspierając proliferację, czyli namnażanie się komórek nowotworowych, sprzyjają angiogenezie, czyli tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych guza i sprzyjają metastazie, czyli rozprzestrzenianiu się nowotworu poprzez rozsyp, przepraszam za to określenie rozsyp, komórek macierzystych nowotworów, swoistych zarodników nowotworu. I dochodzi po prostu do tego, że o, proszę pani, no guz został wycięty, czy proszę pana i tak dalej, ale niestety mamy przerzuty, a przerzuty to jest właśnie metastaza. I z wyniku przerzutów, słuchajcie, mniej więcej 90% śmierci, czyli 90 pacjentów na 100 chorych na nowotwór umiera nie z powodu samego guza, ile z powodu po prostu, kochani, przerzutów. Co dalej? Jeszcze jeden slajd dotyczący zagadnienia. Powstaje rak jelita grubego. Dlaczego? Dlatego, że przewlekły stan zapalny i dysregulacja hormonalna
prowadzą do zmian w mikrośrodowisku jelit, sprzyjając rozwojowi raka jelita grubego. Mamy tutaj przykład akurat światło jelita grubego i tutaj po prostu te zmiany nowotworowe pokazuje tu kursorkiem. Dalej, rak piersi. Przy okazji, używam tutaj skrótu rak. Pamiętajmy, że każdy rak jest nowotworem, natomiast nie każdy nowotwór jest rakiem, ale to jest kwestia pewnego nazewnictwa, pewnej wiedzy. Rak piersi. Otóż hormonalne zmiany, tak jak niski poziom adiponektyny i wysoki poziom leptyny, dlaczego tak jest? Znowu się kłania kwasica ogólnoustrojowa, kwasica metaboliczna niskiego stopnia, one są związane ze zwiększonym ryzykiem raka piersi. Dalej, rak trzustki, insulinooporność i podwyższony poziom insuliny oraz IGF-1, immunoglobuliny typu F1 przyczyniają się do rozwoju raka trzustki. Ale z drugiej strony, kochani, no trzustka pełni bardzo ważną rolę w trawieniu, bo kwaśna papka, potwornie kwaśna papka z żołądka trafia do dwunastnicy, czyli do początku jelita cienkiego i ta kwaśna papka raz, że ma być zneutralizowana, ten kwas ma być zneutralizowany i dalej ma być trawienie nie przy pomocy kwasów, tylko przy pomocy silnie zasadowych enzymów trzustkowych. I teraz jest sprawa taka, jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości minerałów odpowiednich w różnych postaciach, to trzustka nie jest w stanie wytworzyć enzymów o właściwym składzie. Dochodzi do przewlekłego zapalenia trzustki i do tak zwanej dyspepsji, czyli niestrawności. Przewlekłe zapalenie trzustki, czyli termin medyczny PZT, a w szczególnych przypadkach może dojść do ostrego zapalenia trzustki, OZT, i może to się po prostu zwyczajnie skończyć śmiercią człowieka. Dalej, rak wątroby. Macie tutaj na ilustracjach wszystko pokazane. Rak wątroby. Nadmiar tłuszczu trzewnego jest związany ze stłuszczeniem wątroby i przewlekłym zapaleniem wątroby, co zwiększa ryzyko raka wątroby. Dalej, tłuszcz trzewny, choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane SM, czyli sklerozis multiplex. A więc zobaczcie, co się dzieje. Tutaj akurat w przypadku choroby Alzheimera odkładają się takie płytki amyloidowe. W przypadku w przypadku stwardnienia rozsianego, trochę zamieniłem to troszeczkę slajdy, tu mamy akurat slajd dotyczący stwardnienia rozsianego na drugiej pozycji, kiedy każdy, to znaczy, wiązki nerwowe są jak, słuchajcie, przewody elektryczne. Mają izolację w postaci tak zwanej mieliny. I jeżeli dochodzi do uszkodzenia tej izolacji, mieliny, ta mielina zostaje uszkodzona, są ubytki, to wówczas impulsy nerwowe gdzieś tam uciekają i mówimy, no na przykład jeżeli jest przewód, izolacja na przykład przewodu elektrycznego jest przerwana i jest mokra ściana, to ściana będzie kopać, tak? Czyli po prostu jest wypływ prądu gdzieś tam, jakieś są ucieczki. A więc i choroba Parkinsona, więc problemy z mózgiem, pewne strefy ulegają degeneracji, jak to się obawia, na przykład jest drżączka pewna, głowa nam się kiwa, trzęsiemy się cali i tak dalej, nie ma czucia w rękach i tak dalej. Więc nadmiar tłuszczu trzewnego przyczynia się do przewlekłego stanu zapalnego i insulinooporności, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie mózgu. Przewlekły stan zapalny aktywuje tak zwany mikroglej, to odsyłam Was już ewentualnie do wujka Google, prowadząc do neurozapalenia i uszkodzeń neuronów. Insulinooporność zakłóca sygnalizację insuliny w mózgu, co wpływa na metabolizm glukozy i funkcje neuroprzekaźnikowe. I te procesy zwiększają ryzyko właśnie wyżej wymienionych chorób neurodegeneracyjnych, ale także innych. Jest co najmniej kilkanaście różnego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych. Dalej. To były niebezpieczeństwa, to były zagrożenia, ale teraz pytanie, czy jesteśmy bezbronni?
Słuchajcie, kochani, bez sensu byłoby robić te wszystkie moje audycje i spotykać się z wami tylko jedynie po to, żeby ewentualnie straszyć. Boże, jacy jesteśmy skazani, nie ma wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jest wyjście i koniec, kropka. I to naturalne, dlatego że trzeba zrozumieć, że jeżeli te wszystkie problemy zostały spowodowane przez nasz niewłaściwy tryb życia, niewłaściwy sposób, znaczy przez nieprawidłowe produkty do jedzenia, czyli nie odżywiamy się, tylko jemy, przez picie niewłaściwych płynów, przez nadmierną ilość stresów, przez chemię, która jest wszechobecna i w jedzeniu, w produktach do jedzenia, i na naszych ścianach, i na naszych podłogach, i w naszych ciuchach, wszędzie. A więc i tutaj dochodzą jeszcze oczywiście problemy z polami magnetycznymi sztucznie generowanymi. Wiecie doskonale, że i tym się zajmuję. To w tym momencie wiemy, jakie są przyczyny. Jeżeli wiemy, jakie są przyczyny, to możemy mówić o tym, że trzeba te przyczyny zlikwidować albo ograniczyć ich wpływ. Jest to proste. Więc w związku z tym, jeżeli jedzenie na przykład spowodowało nasze problemy, to co mamy zrobić? Zastosować jakąś dziwną pigułkę, która nie zniweluje skutki tego jedzenia? Nie, trzeba również jedzeniem to załatwić. Jeżeli to pola elektromagnetyczne powodują nasze problemy, to być może trzeba ograniczyć oddziaływanie sztucznie generowanych destrukcyjnych pól, przestać często rozmawiać przez komórkę i tu przy samym uchu, ograniczyć to, na noc zostawiać w innym pomieszczeniu, a nie zostawiać w sypialni. Ktoś do nas w nocy będzie dzwonił? Jak trzeba, to zadzwoni rano. Ograniczyć, wyłączyć może Wi-Fi, czyli Wi-Fi gdzieś tam w domu i tak dalej. W ogóle może zainstalować internet przewodowy w całym domu z wtyczkami we wszystkich pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Zacząć pić czystą wodę, a nie soki, kawę, herbatę, bo one też zawierają wodę, ale nieraz mówię, a w kawie pierzemy majtki nasze, koszule nasze i tak dalej. Tam też jest woda przecież. Przepraszam, że ja idę tak trochę po bandzie, ale wiecie, o co mi chodzi. Ta metafora ma coś wskazać, sposób naszego myślenia. A więc w jaki sposób możemy przede wszystkim zmniejszyć ten tłuszcz wewnętrzny, zlikwidować go? Jeżeli to jest wysypisko śmieci chemicznych, które pochodzą przede wszystkim z jedzenia, no to i one powodują te śmieci chemiczne, to są toksyny, a wszystkie toksyny mają charakter kwasów, to trzeba zlikwidować tą niskostopniową kwasicę metaboliczną. Masę audycji na ten temat już nakręciłem. Ewentualnie wróćcie, zajrzyjcie do playlisty Odkwaszanie. I ta niskostopniowa kwasica metaboliczna wpływa negatywnie na organizm, hamując przede wszystkim produkcję adiponektyny, czyli hormonu wytwarzanego przez tkankę tłuszczową. Adiponektyna przez adipocyty, czyli komórki tłuszczowe. Adiponektyna zwiększa wrażliwość na insulinę, co pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi oraz wspomaga proces spalania tłuszczu. I teraz jak działa adiponektyna? Poprawia wrażliwość na insulinę, zwiększa zdolność komórek do pobierania glukozy, co zmniejsza ilość tłuszczu wewnętrznego, bo jeżeli na przykład komórki pobiorą więcej glukozy, to ją spalą. Jeżeli nie pobiorą, to ta glukoza zostanie, na przykład w nocy, i organizm pyta, co ja mam zrobić z tą glukozą? No przecież w tej chwili nie pracuję, nie spalę tej glukozy, nie wykorzystam energii zawartej w tej chemicznym, w tym czynniku. No więc odpowiedź jest bardzo prosta. Zamień ją na tłuszcz. Jest taka audycja moja, którą zrobiłem, jak zacząć odchudzać się podczas snu. Zajrzyjcie tam. Dalej. Następuje w wyniku działania adiponektyny redukcja stanów zapalnych. Dlaczego? Dlatego, że adiponektyna działa przeciwzapalnie, co jest oczywiście korzystne dla zdrowia metabolicznego i wspomaga adiponektyna po prostu spalanie tłuszczu, czyli po prostu przyspiesza rozkład tłuszczu i sprawa załatwiona. Dalej.
trzeba wprowadzić dietę pozbawioną chemicznych dodatków, albo przynajmniej jak najmniej, żeby to było chemicznych dodatków. Czyli słuchajcie, nie kupujmy w sklepach produktów do jedzenia, celowo nazywam to, nie nazywam tego żywnością, bo to nie jest żywność. A więc nie kupujmy produktów do jedzenia nasyconych konserwantami, barwnikami, polepszaczami, spulchniaczami itd., itd., itd. Czyli o ile tylko możliwe jest, spożywajmy produkty do jedzenia pozbawione chemicznych dodatków, bo to pozwala uniknąć substancji, które zaburzają metabolizm, które zakwaszają silnie organizm i po prostu wprowadzają problem z funkcjonowaniem organizmu. I tutaj oczywiście warto stosować pewne zalecenia dietetyczne, ale uwaga, tu jest gwiazdka, że te zalecenia dietetyczne wymagają personalizacji, takiego bardzo indywidualnego podejścia do człowieka, dlatego wielokrotnie mówię w moich audycjach, bo czasami ludzie mówią, no ale pan Janusz to tam gada, 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 ale nie mówi konkretnie, co zastosować. Przepraszam bardzo. Mamy się spotkać indywidualnie na telefon. Napiszcie do mnie lub do kogoś, kogo wskażę, do kogo mam zaufanie, do człowieka, który się zna na tym, do którego jeszcze raz powtarzam, mam zaufanie, bo ja go wykształciłem. Przepraszam, że w ten sposób mówię, ale po prostu wiem, o czym ja mówię, bo trzeba naprawdę być praktykiem. Człowiek, który miał problem i który się pozbył tego problemu i widział, jak się zachowuje jego organizm, jest naprawdę świetnym później terapeutą. A więc jeżeli trzeba, to odeślę was do takiej osoby, do której mam zaufanie, którą prowadziłem wcześniej, która poznała te wszystkie mechanizmy, która zaczęła po prostu jeździć na różnego rodzaju szkolenia, między innymi na moje wykłady, na wykłady innych naprawdę fantastycznych fachowców polskich, i czy lekarzy, czy dietetyków, i która już poznała te wszystkie mechanizmy. A więc, jakie są zalecenia dietetyczne? Przede wszystkim terapeutyczne ograniczenie węglowodanów, czyli pieczywa, zwłaszcza pszenicznego, ciastek, słodyczy itd., itd. Trzeba jeść świeże owoce, owoców niewiele, raczej do południa. Chodzi o to, że owoce zawierają fruktozę i glukozę. Fruktozę należy spalić ewentualnie po zjedzeniu do godziny 12, więc w ciągu dnia jeszcze coś robimy, chodzimy i tak dalej, więc spalimy, ale jak najwięcej warzyw, bo one są bogate w witaminy, minerały i antyoksydanty. Ja wiem, że dzisiaj te warzywa, te owoce też nie spełniają naszych, że tak powiem, norm indywidualnych, bo trzeba naprawdę, dzisiaj wskazania są takie, że trzeba mniej więcej dziennie zjadać około 2,5 kg warzyw po prostu w ciągu dnia. Dlaczego aż tak dużo? Dlatego, że są tak straszliwe ubytki witamin, minerałów, oligoproantocyjanidyn, wszelkich innych składników w tych warzywach, w związku z czym? Z tym, że to są już, że nasiona wcześniej są już poddane GMO manipulacji. Dalej, gleby są zubożone, po prostu jest nawożenie syntetyczne i tak dalej, więc nie ma tam, ja niejednokrotnie pokazywałem wam tabele już, publikowane przez różnego rodzaju firmy. Te wszystkie tabele dotyczą zawartości składników witaminowych i mineralnych i się kończą tabele na 2000, jak dobrze pamiętam, 2000 czy 2002 roku. Czy to oznacza, że nie ma badań? Są, ale nie są one publikowane. Są ukrywane przed nami. Dalej, warto zastosować produkty pełnoziarniste. Dlaczego? Bo dostarczają błonnik, który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości. Jeżeli jemy białko, a mamy jeść białko, bo białko to też są nasze mięśnie, ale uwaga, żeby nie przebiałczyć również organizmu, a więc chude białka, ryby, drób, tofu, które są mniej kaloryczne, bogate w treści odżywcze i ewentualnie zdrowe tłuszcza, więc na przykład oliwa z oliwek, awokado, orzechy i tak dalej, ale jeszcze raz powtarzam, tu może paść pytanie, a czy masło? Jak najbardziej klarowane masło, dlaczego by nie? Dalej, czy jakieś czasami mięso. Jeżeli ktoś nie chce, znaczy nie może nie jeść mięsa, no to trudno. Ja przecież mówiłem tutaj o chudych białkach, drób i ryby, drób czy coś w tym rodzaju. Natomiast wyeliminujcie w miarę możliwości wieprzowinę. Ja nie jestem zwolennikiem, wiecie, fanatyzmu.
Tego nie wolno po prostu przez pół roku, dzisiaj koniec z czymś tam i tak dalej. O, chyba że to są nowotwory, choroby nowotworowe, to tutaj pewne rzeczy trzeba podstawić. Na przykład cukier, węglowodany, w ogóle odstawka i koniec, kropka. Nawet nie wiem o czym mówić. Co jeszcze? Dalej, naturalny sposób na zmniejszenie tłuszczu wewnętrznego. Picie czystej, nisko mineralizowanej wody. Dlatego, że picie czystej wody pomaga w rozcieńczaniu kwasów, ich wypłukiwaniu z organizmu oraz w rozpuszczaniu złogów, co wspiera zdrowie metaboliczne i trawienie. To jest jedna z ważnych funkcji wody. Rozcieńczanie kwasów i mycie wewnętrzne, wypłukiwanie, przepłukiwanie organizmu. Jakie mamy korzyści? Następuje detoksykacja, dlatego że woda pomaga usuwać toksyny z organizmu, czyli zmniejsza stopień kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Dalej, woda wspomaga metabolizm, ułatwia procesy metaboliczne i trawienie. A z czego my się składamy? 70% masy naszego ciała, 75% to jest woda. 80 parę procent mózgu to jest woda. Hormony, enzymy, krew, limfa to jest woda. Więc o czym my mówimy? Jaka woda? Najczystsza, niczym nie nasycona. Jaką wodę pili nasi przodkowie? Przed 500 laty co? Gazowaną wodę? Mineralną wodę? Pili wodę ze studni, pili wodę ewentualnie z rzek, z jezior, z jakichś potoków, ze źródełek, która była nisko mineralizowana. Hunzowie na przykład, te ludy mieszkające w Tybecie, piją wodę z lodowców. Eskimosi rozpuszczają śnieg, lód. To jest najczystsza woda, ona nic nie zawiera, żadnych minerałów. Minerały mamy wziąć z pokarmu, a woda służy do czegoś innego. No właśnie, gdzie tu mam moje książki na temat wody? No właśnie, tutaj nie wiem, czy będą widoczne okładki, woda, fenomen życia. O tym dokładnie piszę w moich książkach. Woda, fenomen życia. Dalej, nawodnienie. Utrzymuje oczywiście woda odpowiedni stopień nawodnienia, co jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez wody nie będzie nic. Dalej, następna sprawa. Należy, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, nie każdy robi sobie jak chce, ale ja ciągle powtarzam jak mantrę, wspomaganie organizmu wieloskładnikowymi mineralnymi suplementami diety i nie tylko z suplementami diety mineralnymi. Warto w ogóle wejść w tak, skorzystać z tak zwanej kompleksowej kuracji metabolicznej, gdzie jest cały szereg suplementów. Ja mam audycję, przecież zamieszczam ją pod każdą inną moją audycją, daję link. Zobacz, na czym polega kompleksowy program zdrowia, kompleksowa kuracja metaboliczna. Co trzeba zrobić w organizmie? Takich 5 palców, 5 dziedzin. To. Nie będę teraz o tym mówił, tylko przypominam, że jest opis, dokładna audycja, co trzeba zrobić w organizmie. Czym, to kochani, ja już tego nie opisuję dokładnie. Znaczy ja mogę powiedzieć, jest żel aloesowy, jest na przykład kolostrum, jest specjalna mieszanka ziołowa, są specjalne bardzo wysokiej klasy probiotyki, a w zasadzie symbiotyki, czyli probiotyk w połączeniu z prebiotykiem i tak dalej, i tak dalej. Jest parę różnych rzeczy, no i co z tego? A sposób dawkowania, a personalizacja, a zindywidualizowanie tego programu, to do kogo należy? Sami tego nie załatwicie, nawet gdybym powiedział wam to kupcie, nie załatwicie tego. Dlatego, że każdy musi być prowadzony przez człowieka, już o tym wspominałem, który się na tym zna, który był prowadzony przez innego człowieka, który poznał dokładnie tę kurację. Bo się pojawi na przykład kryzys ozdrowieńczy, czyli tak zwany efekt Herxheimera, na przykład dostaniesz wysypki na ciele, powiesz, Boże, uczulenia dostałem i tak dalej, i dzwonię, panie Nuszu, co pan mi tu dał? Trutkę na szczury. Ja mówię, po prostu jest tyle toksyn w pana organizmie, że zaczyna panu wyrzucać te toksyny przez skórę jako trzecią nerkę. Błogosławiony objaw. Tylko żeby to nie nastąpiło, zmniejszmy to, zwiększmy tamto. A więc nie ma tej samej choroby, nie ma, tak jak nie ma identycznych ludzi i dlatego to wymaga indywidualnego prowadzenia.
Miałem takie przypadki, że ktoś bierze na przykład żel aloesowy, jeden pije od razu dużą łyżkę, nic się nie dzieje, albo nawet 30 ml, a drugi pije pół łyżeczki, pół dosłownie i ma ból głowy. To znaczy, że co, ten żel zaszkodził? Nie, dlatego że on ma tyle toksyn, że żel jest bardzo silnym biostymulatorem, wyrzuca masę toksyn do krwiobiegu, wątroba nie jest w stanie tego przerobić, oczyścić, żyłą wrotną krew wraca znowu do krwiobiegu, dochodzi do mózgu, zatruwa ten mózg i czujemy się tak jak następnego dnia po, wiecie, po, gdzie jest syndrom dnia następnego, nazwijmy to tak. A więc dlaczego, wracam do treści na slajdzie, ale dlaczego wspomaganie organizmu wieloskładnikowymi, mineralnymi suplementami diety? Dlatego, że one neutralizują kwasy. Dlatego, że węglany i cytryniany neutralizują nadmiar kwasów, poprawiając pH organizmu, podwyższając to pH z 5, 5,2, 5,8 na 7, 7,4. Dalej. Następuje wsparcie funkcji trzustki. Minerały wspomagają trawienie, poprawiając działanie enzymów trzustkowych. Jest z czego wyprodukować. Są substraty, które służą wytworzeniu enzymów trzustkowych o właściwym składzie, silnie zasadowych. Dalej. Następuje poprawa funkcji tak zwanych pomp jonowych komórek. Dlatego, że jeżeli mamy komórkę, wyobrażymy sobie taki okrągły twór jak piłeczka, to tam są różnego rodzaju takie bramki, takie wejścia. Wyobraźcie sobie na mapie miasto i drogi dojazdowe do miasta. Jest transport przy pomocy tych dróg, transport różnych produktów do miasta i wywózka z tego miasta różnych też produktów, również śmieci na wysypiska. A więc to są po prostu pompy jonowe, pompa sodowa, pompa potasowa, pompa wapniowa i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiednie poziomy minerałów są kluczowe dla funkcjonowania tychże pomp jonowych, co wpływa na zdrowie komórkowe. Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy, narządy tworzą cały organizm. Takie po prostu, taki cykl. Dalej. Następuje polepszenie jakości krwi, dlatego że suplementy mineralne poprawiają tak zwane reologiczne właściwości krwi, czyli przepływowe, co ułatwia jej przepływ i dotlenienie po prostu tkanek. Zbliżamy się już do końca. Troszeczkę zmęczony jestem. Wy też pewnie zmęczeni jesteście, bo to jest masa materiału. A więc podsumowanie. Jednym z najważniejszych warunków powrotu do zdrowej sprawności jest zmniejszenie poziomu tłuszczu wewnętrznego, czyli visceralnego, czyli inaczej trzewnego. I ten ozdrowieńczy efekt można osiągnąć poprzez kombinację odpowiedniego sposobu odżywiania się, czyli diety. Dieta z greckiego to jest sposób odżywiania się. Dalej, unikanie chemicznych dodatków żywności, nawodnienie organizmu, kompleksowa suplementacja. Jeszcze raz powtarzam, czy to się komuś podoba, czy też nie. To jest absolutnie prawda, moja prawda i koniec, kropka. Jeżeli komuś się to się nie podoba, to nie musi. I żyjemy podobno w wolnym kraju. Może nie do końca. Ale w mojej dziedzinie ja mogę robić to, co chcę. Jeżeli ktoś ma inne rozwiązanie, niech je stosuje, byle były efekty odpowiednie, żeby ten ktoś wrócił do zdrowia. Jeżeli chce stosować medycynę chińską, jak najbardziej jestem za. Warunek tylko niech mu to pomoże. Ale musi umieć to zastosować. Będzie brał ileś tam ziół, będzie musiał odważać to, będzie musiał tego pilnować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gotowa suplementacja jest znacznie prostsza. I nie trzeba 30-40 różnych suplementów, tylko kilka, 4-5 w prosty sposób. Rano, wieczorem, w środku dnia jakiś tam drobiazg i sprawa załatwiona. I kluczowe jest również, słuchajcie, monitorowanie stanu zdrowia i regularna, umiarkowana aktywność fizyczna. Słuchajcie, 5 minut chociaż dziennie. 5 minut porannej gimnastyki bardzo wolnej, nawet w łóżku dosłownie, a później może wieczorkiem przejdźcie się 10-15 minut na spacer w miarę szybkim krokiem, dotlęcie się. Wzrasta dokrwienie, a więc dotlenienie. Bo dlatego, że ta umiarkowana, bez przeciążania organizmu aktywność fizyczna wspiera procesy metaboliczne i ogólne zdrowie organizmu. To jest po prostu podstawowa sprawa. Słuchajcie, no nie muszę wam tłumaczyć, że naszym najwyższym dobrem to jest nasze zdrowie. Jeżeli to nam się posypie, to już zaczynają być problemy. Więc dbajmy o siebie, ale razem.
razem. Tu nikt sam nic nie zrobi. Dlaczego? Bo żyjemy wśród ludzi. Jeżeli żyję w otoczeniu, gdzie są toksyczne osoby, to można znaleźć chociaż z jednego człowieka, który będzie moim wsparciem, który będzie fajny. I razem przeciwstawiajmy się tym toksycznym osobom. Delikatnie, spokojnie. A więc to jest tylko przykład, że trzeba dbać o siebie razem. Mamy kompleksową kurację metaboliczną. Każdy może z niej skorzystać. Tu jest, kochani, twórca tej kuracji metabolicznej, czeski lekarz dr Otto Horak. Wspaniała postać, przeciepły człowiek, bardzo skromny. Kilka krajów europejskich już korzysta z jego pomysłu i pomysłu jednocześnie innych lekarzy czeskich, którzy to opracowywali tą kurację. Akurat znamy się, wielokrotnie się widywaliśmy na różnego rodzaju szkoleniach. Wiele się od doktora Horaka nauczyłem, bardzo dużo. Niesamowity gość w ogóle. I teraz dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie ludzi, dbających o zdrowie swoich bliskich. Jeżeli niewielu z was może nie wierzyć jeszcze, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy tu przyszli na ten kanał, to mogę powiedzieć, że na tym kanale są również ludzie, którzy stosują tę kurację. Na przykład pan Grzegorz Marcinkowski, który nieraz powiedzmy, czy lajkuje, czy pisze komentarze. Jest pan Andrzej Kmita, który już też korzysta z tego. Jest wielu innych ludzi, którzy korzystają. Ników nie wymienię, bo nawet, słuchajcie, miałbym problem. Ale oni wiedzą doskonale, co robię od wielu, wielu lat, od praktycznie 12 lat, jaki jest mój stosunek do tego, do tej sprawy i tak dalej. Naszymi celami są tych wszystkich ludzi, nas, którzy już przeszli przez tą kurację i dalej suplementujemy się i dalej uczymy innych, czyli stanowimy taką fajną grupę ludzi. Naszymi celami są potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej. Słuchajcie, musimy o siebie zadbać. Nie muszę wam tego chyba tłumaczyć. Jeżeli liczymy na system, ten istniejący, to się przeliczymy. I tu chodzi o, przepraszam, ale muszę troszkę zwilżyć gardziołko. I nam chodzi o usamodzielnienie potencjalnie zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie. Stań się promotorem zdrowia we własnej rodzinie. To jest podstawowa sprawa, to jest wymóg dzisiaj XXI wieku, żebyśmy nie chorowali. A nie tak jak niektórzy mówią, panie muszą to, ja pan co, jak już zachoruję, to się zgłoszę do pana. Ale ja nie leczę. Ja nie jestem lekarzem. To, po co masz się do mnie zgłaszać? Tu chodzi o to, żebyś nie zachorował, a więc trzeba wcześniej podjąć pewne działania. Po to ćwiczymy wcześniej, tak, no przepraszam, oprę się już na takim skrajnym przypadku, sztuki walki wcześniej, żeby nie dać się pobić na ulicy, albo chociażby chodzi o to, nie chodzi o to, żeby dokopać facetowi, napastnikowi, tylko żeby dać radę uciec, bo mam taką kondycję, że ucieknę i on po prostu jeszcze, on sam zawału dostanie, jak będzie biegł za mną. Proste. I słuchajcie, dlaczego usamodzielniamy ludzi? Dlatego, że twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. Nikt za nas, za was nie zje waszej zupy. Nikt za was nie obejrzy filmu. Opowiem wam książkę jakąś, treść książki, ale to będzie moja opowieść, a nie wasza. Zupa, którą zjem, to będzie mój smak, a nie wasz smak. To jest normalne. I co zapewniamy w tej potężnej, coraz większej grupie tych ludzi w Polsce? I nie tylko w Polsce. Ciągły dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania tej metody, tej kuracji metabolicznej. Stały kontakt, konsultacje i współpracę z biegłym w znajomości tej kompleksowej kuracji metabolicznej. Powtarzam to ciągle. Sam nic nie zrobisz. Nie oczekujcie, że teraz wyrzucę wam dawkowania, co, gdzie jeszcze, powiedzmy, gdzie też kupić i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak. Trzeba indywidualnego kontaktu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym. Są w bezpośrednim kontakcie moi ci ludzie, znaczy moi znajomi już dobrzy, z którymi współpracuję, pracujemy nad ich zdrowiem, nad powrotem do zdrowia i tak dalej.
Więc kochani, kończę, więc jest kompleksowa kuracja metaboliczna, inaczej kompleksowy program zdrowia. To jest naprawdę wyjątkowo skuteczna, sprawdzona metoda wspomagania rewitalizacji organizmu. Oczywiście, mówię tu otwartym tekstem, zapraszam do współdziałania. Zapraszamy do współdziałania. Będę też promował na moim kanale tych wszystkich, którzy to robią, dlatego że to robią naprawdę kapitalną, sensowną robotę. Pomagają innym ludziom. Tu od razu pozdrowienie między innymi dla pani Uli Pikarskiej, dla pani Anny Zagórskiej, dla wielu, wielu innych ludzi, z którymi współpracuję. Kłaniam się dla pani Gabrieli Kukli, dla wielu innych jej, że tak powiem, towarzyszy w tym cudownym, przepięknym dziele, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Dajemy ludziom zdrowie, dajemy ludziom sprawność. I chodzi nam o to, żeby to się rozszerzało. Dlatego zapraszamy do działania, współdziałania wszystkich poważnie zainteresowanych poprawą zdrowia swojego bliskich. Niech chodzi również o terapeutów różnych specjalności. Tych, którzy się zajmują magnetoterapią, magnetostymulacją, akupresurą, akupunkturą, masażystów, rehabilitantów, dietetyków, lekarzy. Dlaczego by nie? Tu każdy może i nie musi być fachowcem zupełnie. W naszym gronie jest masa ludzi, tak zwanych niefachowców, o różnych zawodach, którzy przeszli przez tą kurację, poprawili swoje zdrowie, powychodzili z różnych niedomagań i po prostu są czasami tak pełni zachwytu, że powiedzieli: panie Januszu, mam znajomego, który ma podobne problemy. No to rozmawiajmy. No ale czy on weźmie? Mówię, nie wiem, ale rozmawiać możemy. Pytanie, jak on pana widzi? No on mówi, że jest zaskoczony, bo ja tyle lat już choruję, ledwie łaziłem, bo miałem RZS na przykład, a teraz śmigam, tak, na rowerze, nic mnie nie boli i tak dalej. No to rozmawiajmy. A czy on to zechce skorzystać, to już jest jego sprawa. Ale trzeba dać każdemu szansę. Dobrze, kochani, zatrzymuję już udostępnienie, nagadałem się troszeczkę. Także wygląda tak to sprawa tego tłuszczu visceralnego, bardzo niebezpiecznego, jeszcze raz powtarzam. Macie w tej chwili ogromną wiedzę do dyspozycji. Przecież wielokrotnie możecie to odsłuchiwać, oglądać. Pojawią się następne tematy z tej dziedziny, audycje na bazie artykułów naukowych, bardzo poważnych. Pewnie też z tego portalu National Library of Medicine, może jakieś inne, zobaczymy. Mam troszeczkę już gdzieś tam zarchiwizowanych, więc w najbliższej przyszłości to się pojawi. No na dzisiaj koniec, bo i tak sporo tego było. Nie ukrywam, że wiecie co, że takie nagranie to no, jest energetyczne dla mnie. Ja troszeczkę wysiłku w to wkładam, a z drugiej strony naprawdę uznanie dla was, że wy to dacie rady przerobić, bo to są niełatwe treści, pojawiają się nowe jakieś określenia, różne rzeczy. Nie musicie się przecież na tym znać, te interleukiny, te tumor necrosis factor, jakieś tam inne historie, oligoprantocjanidyny, metylosulfonylometal i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jakieś tam nazwy dziwne. Nie rzecz w tych nazwach, kochani. Ciągle powtarzam wnioski. Jakie są zasady? Chorujemy, poznajemy przyczynę, działamy na przyczynę i sprawa załatwiona. Wracamy do zdrowia i sprawności. I to nas powinno interesować. Jest metoda? Jest. Wszystko. Ktoś zechce, skorzysta. Ktoś zechce nie skorzystać, nie skorzysta. Jego wola i sprawa załatwiona. Dobra, ostatnia prośba na dzisiaj. Jeżeli uznacie, że ta audycja wniosła coś wielkimi literami coś do waszego życia, do waszej wiedzy, to proszę o suby, lajki, komentarze. Niech to będzie jedno słowo, jak zwykle mówię. Kwiatuszek, czy jakieś słowo dziękuję. Tak, okazujcie wdzięczność. Nie chodzi tylko dla mnie, ale dla wszechświata. Ja to mówię niejednokrotnie. Boże, jestem wdzięczny Ci, bo dzieją się cuda w moim życiu. To, że istnieje, to jestem cudem. Jak widzicie, jak jestem takim pięknoduchem. Troszeczkę. Czasami to niektórzy ludzie tacy niezbyt ciekawi, że tak powiem, z takim lekceważeniem, no ten piękny oddech, jakiś tam plecie 3 po 3. Dobrze, strzepuję pył z obuwia, z nogawek, idę sobie dalej.
Jeżeli chce nazwać mnie pięknoduchem, niech nazywa jak sobie chce, mnie to nie interesuje. Byle nie naruszą mojej fizyczności, bo to może być dla niego niebezpieczne. To jest inna sprawa. A więc po prostu wdzięczność, okazujmy sobie wdzięczność. Ja otrzymam tę wiedzę i to jest dar dla mnie, bo jeżeli wam daję, to też jest dar dla mnie, bo otrzymuję od was coś. Zadowolenie, dobrą energię, życzliwość z waszej strony. Tak się pojawiło 3500 subskrybentów i dziękuję wam za to, że zjawiliście się, że to przyspiesza. Dzielcie się tymi linkami, dawajcie to znajomym. Jaka ich będzie reakcja, nie patrzcie na to. Po prostu nawet zapytajcie, co o tym sądzisz. Obejrzyj i powiedz mi, co o tym sądzisz. Rozmawiajcie ze znajomymi, a nuż widelec może się kogoś uda uratować wręcz. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Popadki. Wstrzymujemy nagranie. Dobra, cześć.